Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Ile zarabia się w Polsce w październiku 2022 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam do dłuższego niż zwykle oglądania bloków reklamowych na kanale, ponieważ wszystkie przychody za listopad zostaną przeznaczone na prezenty dla potrzebujących dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Ile zarabia się w Polsce w październiku 2022 roku? Dzisiejszy dzień otwiera okres taki, w którym będą publikowane ważne dane makroekonomiczne dla naszego kraju. I dzisiaj poznamy o godzinie 10 kilka takich niezwykle interesujących danych, z których moim zdaniem jednym z najciekawszych będzie to odpowiedź na pytanie, ile zarabia się w Polsce w październiku 2022 roku. Ale moim zdaniem na co należy zwrócić uwagę na rynkach finansowych, to jest obserwacja zachowania polskich obligacji, ponieważ polskie obligacje będą jednym z najlepszych wyznaczników tego, czy kapitał do Polski napływa, czy też nie napływa, czy szuka stopy zwrotu i czy polskie obligacje są bezpieczną przystanią, pomimo tego, że za wschodnią granicą mamy wojnę, która zwiększa ryzyko geopolityczne. Gdyby polskie obligacje zaczęły się dalej osłabiać, byłaby to zła informacja, natomiast każde dalsze umocnienie, czyli spadki rentowności powinny być odebrane niezwykle pozytywnie i po tych danych, które poznamy dzisiaj i w najbliższych dniach, wzrok powinien wszystkich inwestorów powinien być skierowany na rynek polskich obligacji, które w momencie tworzenia tego wpisu sygnalizują, że punktem odniesienia są okolice 7% rentowności. Następna fala umocnienia polskich obligacji powinna nas doprowadzić już do średniej 200-sesyjnej, która jest dokładnie w rejonie 6,20%. Jako że w ostatnich dniach nie widać jakiejś większej presji przeciwko polskim obligacjom, myślę, że rynek obligacji w Polsce gra na to, że szczyt inflacji w Polsce także będzie miał miejsce i moim zdaniem to jest jeden z tych głównych zakładów, które toczą się teraz na polskich obligacjach. Przejdźmy teraz już do tych danych makroekonomicznych, które poznamy dzisiaj o godzinie 10. Jedna z najciekawszych publikacji za październik odnosi się do dynamiki wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju. Dynamika ma wynieść 13,9%, ma być troszeczkę tylko mniejsza niż było to we wrześniu i te dane także będą odnoszone oczywiście do inflacji, żeby zobaczyć, jaka jest realna, rzeczywista dynamika wzrostu wynagrodzeń. Brytyjscy ekonomiści już kilka miesięcy temu określili to, co się teraz dzieje w gospodarce na całym świecie mianem kryzysów kosztów życia i bazują oni właśnie na tym, jaka jest różnica między tempem wzrostu wynagrodzeń a inflacją. Im ta większa jest różnica, tym oczywiście większy kryzys jest kosztów życia, natomiast im mniejsza będzie ta wartość, tym lepiej. No i oczywiście od kilku miesięcy ta wartość jest także ujemna dla naszego kraju. Dlatego też te dane, które poznamy dzisiaj, będą niosły także taką informację dotyczącą kondycji polskiej gospodarki i czy w najbliższym czasie jest szansa utrzymania tempa wzrostu wynagrodzeń nad poziomem 10%, ponieważ jeżeli inflacja zaczęłaby się zmniejszać, to w takiej sytuacji ten wskaźnik pomógłby wielu naszym rodakom utrzymać poziom życia i to pomimo tego, że inflacja jest problemem na całym świecie. Jedną ze składowych danych dotyczących wynagrodzeń jest określenie, ile zarabia się w polskich przedsiębiorstwach w październiku, ile brutto, jakie jest wynagrodzenie brutto. I odpowiedź na pytanie, ile zarabia się w Polsce w październiku 2022 roku, powinna paść po tych danych,
kiedy zobaczymy, jak w sektorze przedsiębiorstw kształtowały się wynagrodzenia i zarobki. Także obserwujmy te dane, które będą miały duże znaczenie, moim zdaniem, przede wszystkim dla rynku złotego i dla polskich obligacji. O godzinie 10 poznamy także dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej w październiku. Dane sygnalizują, że ma być troszeczkę mniej niż we wrześniu tego tempa, natomiast dane należą do kategorii twardych i jeżeli zestawimy je z danymi o sprzedaży detalicznej, które poznamy w najbliższych dniach, to wtedy będziemy mieć odpowiedź na pytanie, jak zachowuje się polska gospodarka w sytuacji rozpoczęcia czwartego kwartału tego roku. No i oczywiście pozwoli nam to ocenić, czy spowolnienie gospodarcze faktycznie trwa, zaczyna się i będzie zjawiskiem, które będziemy dyskontować na przestrzeni następnych co najmniej półrocza, czy też sytuacja gospodarcza pozwoli nam na optymizm, który powinien przenieść się na zachowanie np. indeksów giełdowych. Z danych makroekonomicznych o godzinie 10 poznamy także dane o inflacji producenckiej dla naszego kraju. W ostatnim czasie obserwowaliśmy, że inflacja producencka w Polsce jest praktycznie 2 razy niższa niż miało to miejsce dla Niemiec, a wczorajsze dane makroekonomiczne pokazały wyraźny spadek inflacji producenckiej w Niemczech, więc jestem także bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy inflacja w Polsce zacznie wyraźnie spadać, ponieważ jeżeli tak się stanie, będzie to dodatkowa zachęta do tego, żeby polskie obligacje były kupowane, żeby wieścić szczyt inflacji w naszym kraju i żeby oczywiście było to także sygnałem dla Rady Polityki Pieniężnej, żeby dalej nie podwyższać stóp procentowych. Więc rynek obligacji powinien być dzisiaj tym, na które będziemy zwracać szczególną uwagę i oczywiście rynek krajowej waluty. Ale tutaj wpływ zachowania euro-dolara, który nie ma żadnego, dla którego dane makroekonomiczne z Polski nie mają żadnego znaczenia, będzie oczywiście dominujący, dlatego musiały być dane znacząco odbiegające od prognoz, żeby rynek krajowej waluty jakoś zareagował. Dlatego nie spodziewam się, żeby dzisiaj na rynku krajowej waluty doszło do jakiejś zmienności, chyba że oczywiście euro-dolar postanowi gwałtownie się wybić, a to będzie ciągnęło za sobą wniosek, że wkrótce także pary związane ze złotem będą musiały na to zareagować. Na razie euro-złoty jest dość stabilny, zachowuje się tak, jakby miał ochotę przełamać tą kilkumiesięczną linię trendu wzrostowego, czyli okolice poziomu 4,65. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Na dolar złotym zaczynamy bronić kilkutygodniowej linii trendu spadkowego, linii aprecjacji krajowej waluty. Gdyby się okazało, że ona jest przełamywana, powstałyby pierwsze techniczne przesłanki dające nadzieję na jakąś większą korektę przeciwko krajowej walucie, ale na razie scenariusze są zdecydowanie mniej prawdopodobne po tym, jak zachowuje się kurs złotego. Natomiast jednym z beneficjentów danych makroekonomicznych, które poznamy o 10, zwłaszcza gdyby się okazało, że produkcja przemysłowa jest wyraźnie inna niż zakładały prognozy, to będzie warszawska giełda papierów wartościowych. Niestety zaczynamy się zagłębiać poniżej poziomu 1700 punktów. To jest zła wiadomość dla ryzyka, ponieważ zwiększa szanse na to, że dojdzie do pogłębienia korekcyjnego impulsu. Natomiast bliskość tego poziomu pozwala mieć nadzieję, że w każdej chwili rynek jednak wróci i będziemy próbowali nawrócić w ogóle do tendencji, która była obserwowana w ostatnich tygodniach. Zwróćmy także cały czas uwagę, jakie jest powiązanie euro-dolara z warszawską giełdą. Czyli jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to jest wtedy bardzo duża szansa, będzie duże prawdopodobieństwo, że warszawska giełda pójdzie także w górę, że będzie się umacniał równolegle złoty. Byłby to sygnał, że kapitał z całego świata zaczyna parkować w polskich aktywach. Czy tak się stanie? To jest też odpowiedź na pytanie dotyczące przyszłości, czy końcówka tego roku będzie sprzyjająca ryzyku. Na rynkach światowych spokój obserwujemy na amerykańskich obligacjach i spokojne sesje obserwujemy także na różnych innych klasach aktywów. Może z wyjątkiem Bitcoina, gdzie zaczyna się coś w końcu dziać. Zmienność zaczyna się zwiększać, a para zaczyna pogłębiać ten ruch spadkowy.
I jeżeli spadniemy wkrótce trwale poniżej tych minimów, które były ustanowione kilka dni temu, to będzie to sygnał moim zdaniem dla rynku, że wybiera scenariusze prospadkowe, a wtedy atak na wsparcia w rejonie 10 tysięcy dolarów powinien być scenariuszem zdecydowanie bazowym. Indeksy giełdowe zachowują się stabilnie. Nie udało się wczoraj doprowadzić do zamknięcia poniżej poziomu wsparcia 3915 punktów na indeksie Standard & Poor's, a to jest dobra wiadomość dla ryzyka. I na indeksach giełdowych zobaczmy, jak zachowują się giełdy w Azji, które raczej preferują scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe. Tak wynika z tego, jak one się zachowują. No i oczywiście zdecydowanie lepiej widać lepsze zachowanie, relatywną siłę niemieckich spółek. Dlatego w sytuacji dalszego wzrostu euro-dolara to niemieckie spółki i oczywiście także warszawska giełda powinny zachowywać się zdecydowanie lepiej niż indeksy giełdowe na Wall Street, więc wzrosty euro-dolara będą sprzyjały temu, żeby indeks DAX ruszył i to już w kierunku maksimów wszechczasów, bo taka jest perspektywa. Euro-dolar, o którym mówiliśmy wczoraj, spadł, natomiast nie udało się wrócić poniżej wsparcia 1,02. To jest kluczowy punkt odniesienia moim zdaniem. Linia szyi dla wielu formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, więc utrzymanie nad tym poziomem daje zdecydowaną faworyzację scenariuszom prowzrostowym i tak moim zdaniem należy to rozpatrywać w kategorii średnioterminowej. Na rynku walutowym obserwujmy zachowanie dolar-jena. W tym wypadku udało się wyjść górą z konsolidacji z ostatnich dni. Natomiast jeżeli doszłoby do zwrotu na euro-dolarze i na amerykańskich obligacjach, to oczywiście w takiej sytuacji wszystkie pary związane z jenem zaczęły być znowu mocno kupowane. To moim zdaniem byłby scenariusz bazowy. I widzimy zmiany także na parach związanych z funtem, ponieważ eurofund przechodzi gładko przez poziom 0,87, czyli oś symetrii 6-letniego horyzontu cenowego i to faworyzuje scenariusze prospadkowe moim zdaniem. Taka powinna być tego interpretacja. Na rynku surowcowym wczoraj doszło do ciekawych zdarzeń, ponieważ Arabia Saudyjska zasygnalizowała zwiększenie produkcji ropy naftowej. To doprowadziło do mocnych spadków i testu średniej 200-sesyjnej w okolicach $77. Jednak późniejsze wydarzenia doprowadziły do ponownego odbicia i wróciliśmy w okolice $80, potwierdzając znaczenie wsparć, na których teraz się znajdujemy. Dlatego popyt na ryzyko może wykorzystać ten fakt do jakiegoś większego wzrostowego odbicia, odreagowania. Natomiast na chwilę obecną myślę, że rośnie prawdopodobieństwo, że wkrótce trwale przejdziemy ten poziom, a to dałoby kolejny impuls na przykład obligacjom, żeby były kupowane, ponieważ ropa naftowa, jak i inne węglowodory w ostatnim czasie zaczęły faworyzować scenariusze dezinflacyjne, sygnalizować spadki inflacji, a obligacje uwielbiają taką sytuację, w której inflacja zaczyna spadać. Na rynku surowcowym myślę, że warto obserwować oczywiście także zachowanie złota. Złoto zachowuje się bardzo podobnie do euro-dolara. Tutaj test linii szyi formacji podwójne dno właśnie ma miejsce na naszych oczach i rynek będzie wybierał scenariusze. Moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo ruchu w górę niż w dół i myślę, że rynek będzie tak do tego podchodził. I oczywiście cały czas pamiętamy, że tak dolar, jen, jak i złoto to są te aktywa, które są niezwykle czułe na zmianę tendencji na amerykańskim dolarze na indeksie oraz oczywiście na amerykańskich obligacjach. I na koniec rynek miedzi. Rynek miedzi wczoraj spadł już wyraźnie poniżej poziomu $8,000 i w tej sytuacji już wszyscy widzą, że doszło do zwrotu na linii szyi formacji podwójny szczyt. W takiej sytuacji inwestorzy interpretują ostatnie wzrosty jako po prostu zwyczajny ruch powrotny do ważnego oporu i scenariusze prospadkowe w średnim terminie są wyraźnie preferowane. Także miedź zaczyna znowu nie sygnalizować optymistycznych tendencji na giełdach papierów wartościowych i to jest ciekawa przesłanka przed tym, co się ma wydarzyć w grudniu,
który oczywiście także ma być teoretycznie według statystyki ma być dobrym miesiącem dla indeksów giełdowych i dla ryzyka. Czy tak się stanie, to jest właśnie niezwykle interesujące. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam do dłuższego niż zwykle obserwowania bloków reklamowych na kanale, ponieważ wszystkie przychody za listopad zostaną przekazane na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Dziękuję za wszelką pomoc. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego i dobrego, wspaniałego dnia. Pozdrawiam.